No siemaneczko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się tym, co sami sobie wybraliście. Zrobiłem ostatnio ankietę, gdzie mieliście zdecydować, czy chcecie teraz wypasionego laptopa na XPK, czy też wypasionego laptopa na Vistę. W związku z tym, że 2/3 z Was zadecydowało, że chce dzisiaj właśnie laptopa z XPK-iem, to też taki właśnie dzisiaj wyląduje na tym odcinku. A będzie to nie byle jaki laptop, bo będzie to jedyny taki laptop na świecie, gdzie żaden inny producent, ani nawet ten producent nigdy wcześniej, ani nigdy później nie poszedł z motyką na słońce i nie wypuścił takiego właśnie modelu. Więc jest to sprawa raczej unikatowa, dzisiaj bardzo rzadko spotykana i pewnie większość z Was nigdy w życiu z takim na żywo styczności nie miała. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. No więc już Wam pokazuję, co tutaj mamy na rzeczy. A na rzeczy mamy tutaj na początek taki wielki, klockowaty zasilacz. Jest to zasilacz o mocy znamionowej 180 W. Jest to kawał kostki, dość ciężka naprawdę. Ona sama w sobie będzie ważyć gdzieś około 1,5 kg. Jest to zasilacz 4-pinowy. I jak już po samym zasilaczu tutaj widzicie, będziemy mieli do czynienia z niezłym kolosem. A tym kolosem jest nic innego jak właśnie Acer. Tak, proszę Państwa, Acer. Tak jak mówiłem na poprzednich odcinkach, Acer to jest naprawdę bardzo innowacyjna firma i rzadko się zdarzało i u innych producentów, żeby tak poszaleli sobie konstrukcyjnie. Więc spójrzcie, co ja tutaj, o Jezus, co ja tutaj dla Was mam. Jest to Acer. Acer 17-calowy w standardzie matrycy 4:3. Naprawdę prawdziwa bestia, prawie 8 cm gruba, prawie 8 kg żywej wagi, do tego stacjonarne podzespoły, 17-calowy ekran LCD podświetlany podwójną świetlówką. W tamtych czasach po prostu pała mięknie. W 2003 roku w podobnych pieniądzach można było złożyć komputer stacjonarny o podobnych parametrach, więc to naprawdę mega wow. Zaraz sobie zajrzymy do środka, ale zanim to zrobimy, spójrzcie sobie tutaj, jak to tutaj wygląda od kuchni. Tak mniej więcej prezentuje się ten Acer. Widzicie mniej więcej gabarytowo, jaka to jest bestia i kurde, naprawdę, jeżeli chodzi o RXP, chyba nie ma lepszego laptopa. Ale powiedzmy sobie troszkę o cenie i o tym, jak wyglądały realia w tamtych czasach względem tego laptopa i tych parametrów. Po pierwsze, kurde, czuję się troszkę oszukany przez firmę Acer, ponieważ w tamtych czasach, w roku 2003, firma Acer wypuściła tak naprawdę 2 modele tego laptopa. I jeden był skierowany na zachód od nas, a drugi był skierowany do nas i na wschód od nas. I kurde, nic by nie było w tym złego, gdyby to się różniło kolorem obudowy, jakimiś tam delikatnymi detalami, ale znacząco różniło się w parametrach. Na wschodzie model ten był sprzedawany pod nazwą Acer Aspire 1700 i opiewał o chipset SISA 650, czyli taki, można powiedzieć, średnio nisko budżetowy chipset na Pentium 4, stacjonarny socket 478. Tutaj mieliśmy obsługę pamięci do DDR 333 MHz włącznie i niestety nie mieliśmy podwójnego kontrolera pamięci. Mieliśmy tutaj też szynę AGP, ale niestety razy 4, a nie razy 8. No i generalnie ten chipset różnił się tak na pierwszy rzut oka od tego, co było sprzedawane na zachodzie. Ponieważ na zachodzie ten model był sprzedawany jako Acer Aspire 1710 i ten model opiewał wtedy o chipset Intel 865, który wspierał mniej więcej te same procesory Intela, ale obsługiwał już AGP razy 8 i dodatkowo obsługiwał DDR-y 400 MHz w dual channel. Więc no, powiem Wam tak. Nie wiem jeszcze, jaką to robiło różnicę, natomiast niebawem być może wszyscy się przekonamy, ponieważ
Organizuję sobie już Acera Aspira 1710 i jeżeli mi się go uda sklecić, odpalić i stestować, no to wleci na któryś z kolejnych odcinków. Natomiast dziś zajmiemy się tym konkretnie modelem. Więc ten konkretny model ma parametry następujące. Jest to Pentium 4 2,4 GHz. Mamy tutaj pamięć RAM w ilości 1 GB, mamy tutaj dysk twardy, talerzowy 80 GB oraz kartę graficzną na AGP GeForce'a FX 5700 i jest to dość ważne dla retro graczy, ponieważ seria FX 5000 tak naprawdę była ostatnią, która obsługiwała hardware'owo wszystkie feature'y z Directów od 7 w dół. Cała reszta kart od GeForce'a 6 wzwyż tak naprawdę obsługiwała to tylko poprzez emulację, więc wszystkie efekty, które były hardware'owo obsługiwane na kartach poprzednich generacji, na starszych gierkach do Directa 7.0, bez problemu tutaj hardware'owo jeszcze były wspierane przez Nvidia Serię 5, natomiast wszystko to, co powyżej, no to już niestety działało w sferze emulacji. Więc jeżeli ktoś jest takim purystą i potrzebuje mieć te efekty dokładnie takie, jakie zapamiętał z dzieciństwa, no to seria FX jest, pomimo tego, że podczas premiery tak naprawdę wielkim niewypałem, to dzisiaj tak w sumie takim świętym gralem dla wszystkich, którzy chcą sobie ograć tak 1 do 1 tytuły z tamtych czasów. Jeżeli chodzi o samą historię tego laptopa, zakupiłem go na OLX-ie, gdy dałem za ten laptop chyba 100 zł, co jest mega okazją, ponieważ jakiś tydzień czy 2 tygodnie później szukałem matrycy do tego modelu i skrzydło matrycy do tego modelu znalazłem po promocji za 1000 troszkę ponad złotych. A dlaczego chciałem? A dlatego, że tutaj mam takiego małego, na początku myślałem, że bad pixela, a tak naprawdę jest tutaj taka mała dziurka, tak jakby ją ktoś tu zrobił szpilką. Tego na co dzień nie widać, ale jak tak człowiek się przygląda wszystkiemu, no to jednak troszkę razi, co Wam zresztą za chwilę pewnie pokażę. Jak ten laptop do mnie przyszedł, jak sobie tutaj możecie zobaczyć na przebitce, nie było szału, wyniki w benchmarkach nie odzwierciedlały podzespołów, a tak na dobrą rzecz temperatura wyglądała, no jak widzicie, dość tragicznie, 96 stopni, to jest naprawdę mega dużo. Chociaż teoretycznie FX-y miały do 130, no ale wiecie, no, kto grzał FX-a do 130, to długo go nie pogrzał, tak, więc no, w każdym sprzęcie o temperaturę trzeba dbać. Co za tym idzie, jak też tutaj ładnie widzicie, wymieniłem układ chłodzenia albo raczej termoprzewodzącą pastę na karcie graficznej. Tam tak naprawdę był termopad, a ja zastąpiłem go miedzianą blaszką i 2 razy PTM. Co za tym idzie, zrobiłem wszystko, co dla niego można było w tym temacie zrobić i zrobiło się bardzo chłodno. Zeszliśmy z temperatur ponad 25 stopni w stresie. Jeżeli chodzi o sam procesor, nałożyłem tutaj ciekły metal, ponieważ jest to stacjonarne Pentium 4, no to co za tym idzie, do najchłodniejszych nie należy, a ten laptop też nie należy do najcichszych na pełnym full biegu, więc im niższa temperatura, tym lepiej dla nas i dla naszego otoczenia. Oprócz tego, jak tutaj zdążyliście zauważyć, zrobiłem chłodzenie na sekcję zasilania, na MOSFETy i cewki, ponieważ też strasznie mocno się grzały, a bardzo bym nie chciał, żeby ten sprzęt mi się w jakiś sposób uszkodził. Prócz tych zabiegów, w momencie kiedy przyszedł, tak jak wcześniej wspomniałem, teraz ma 1 GB pamięci RAM DDR1, natomiast przyszedł w konfiguracji 512 2 razy 256 i żeby być prawdomównym, to kupiłem go jako uszkodzony, dlatego że poprzedni właściciel mówił, że włącza się raz na ruski rok, a jak się już włączy, to się zawiesza i wyskakuje blue screen. Więc cóż, kupiłem go tak naprawdę na ryzyk. Okazało się, tak jak myślałem, że pamięci RAM są tutaj po prostu niekompatybilne i trzeba było jedną kość wyłożyć. W momencie, kiedy wyłożyłem jedną kość, laptop bez problemu zaczął startować na samym Kingstonie, no i w tym momencie już wiedziałem, że jest dobrze. Po gruntownych testach stwierdziłem, że zainwestuję tutaj w Dual
innych pamięci, no jeszcze nie byłem do końca pewny, czy ten dual tutaj będzie działał, bo na necie pisali, że nie, no ale niejednokrotnie bywa tak, że gdzieś piszą, że nie, a jednak tak, okazało się, że nie. Natomiast Kingstony, które tutaj widzicie na przebitce, gdy trafiły prosto do niego i na ten moment właśnie jest ten 1 GB tej pamięci RAM. Myślę, że jak do XPK w zupełności wystarczająco. Co do całej reszty podzespołów, co do tego, jak to tutaj jest poupychane, zaraz sobie zobaczymy, bo jest niezmiernie ciekawie, jak tutaj pewnie się domyślacie. I jak zobaczyliście na przebitce, to nie jest tak, że mamy tutaj ramy SODIMM, tak jak w każdym innym laptopie, tylko tutaj są pełnowymiarowe DDR-ki, a powiem Wam więcej, tutaj jest też pełnowymiarowy dysk twardy. Ten dysk twardy 3,5 cala to jest 80 GB, 7200 obrotów, 3,5 cala IDE, więc naprawdę jest tutaj fajnie w środku. Zaraz sobie tutaj zajrzymy. W sumie nie przedłużając, zaczynajmy. Przyjrzyjmy się może więc, jak ten kolos jest wpierw zbudowany. Na tylnej ściance mamy od lewej dwa porty USB, port RJ11, wyjście telewizyjne, wyjście VGA, wyjście COM, czyli RSD232, drugi RJ45, poniżej kratka wywiewowa od chłodzenia CPU. Dodatkowo dalej mamy LPT, mamy tutaj PS2, no i kolejne kratki wywiewowe oraz Casington Lock. Kurde, nigdy tego Casingtona tak naprawdę nie używałem. Może warto by kiedyś spróbować. Po prawej stronie natomiast mamy tutaj czytnik kart PCM-CIA, gdzie możemy sobie włożyć na przykład dodatkową kartę, nie wiem, dźwiękową, USB, Wi-Fi, co tam nam w duszy gra. Do tego mamy napęd DVD oraz stację dyskietek. Tak, mamy w tym laptopie stację dyskietek, co jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnym dodatkiem. Od frontu mamy jeden głośnik po prawej stronie, do tego mamy panel multimedialny na stronie Palmrestu, o którym sobie jeszcze wspomnimy, i dalej mamy jeszcze tylko głośnik po lewej stronie. Z racji tego, że przyszedł tutaj do mnie ten laptop lekko wybrakowany, ten element, tą listwę musiałem sobie dorobić. Może nie wygląda jakoś super idealnie jak oryginał, ale myślę, że wciąż nie jest źle, więc kurde, no, moje umiejętności plastyczne jeszcze dają radę. Jeżeli chodzi tutaj o lewą stronę, mamy tutaj dwa wyjścia mini jack, jedne na słuchawki, jedne na mikrofon, do tego mamy stary, dobry gniazdo Firewire, w wersji mini i w wersji standardowej. Do tego mamy kratkę wywiewową od CPU, dwa porty USB oraz gniazdo zasilania, takie 4-pinowe. Jeżeli chodzi o sam Palmrest, spójrzmy sobie tutaj oczami wyobraźni i co widzimy. Na pierwszy rzut oka rzuca się coś, co nie jest oczywiste w laptopach w rozmiarach 4:3 cala matrycy, dlatego że mamy tutaj, jak zdążyliście zauważyć, pełnowymiarową klawiaturę z blokiem numerycznym. Takie klawiatury bez żadnego problemu zdarzały się w laptopach, które były panoramiczne, natomiast w laptopach 4:3 bardzo, bardzo rzadko. W zasadzie chyba oprócz tego Acera nie ma żadnego laptopa w standardzie 4:3, który by miał pełnowymiarową klawiaturę. Prócz samej tej klawiaturki mamy tutaj jeszcze te przyciski multimedialne, które są programowalne. Odpowiednim oprogramowaniem możemy sobie tutaj zaprogramować co chcemy. Natomiast docelowo na start służą do internetu, do odpalania Wi-Fi, do odpalania poczty oraz te dwa są programowalne. Można sobie tutaj podłączyć co się żywcem podoba. No i tutaj mamy jeszcze tą nieszczęsną dziurkę, o której wspomniałem. Nie wiem, jak bardzo to tutaj widać. Jak sobie go załączymy, będzie widać troszkę lepiej. Nie razi to jakoś bardzo mocno, ale jednak. Dobra, ogarnęliśmy sobie to, jak to wygląda po zewnątrz, więc sprawdźmy sobie, jak to wygląda w środku. Cały spód tak naprawdę trzyma jedna wielka metalowa pokrywa, a po odkręceniu śrubek możemy dostać się do środka. A środek wygląda naprawdę majestatycznie w porównaniu z całą resztą laptopów, no to po prostu kurde, wow. No i tak jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj dysk 3,5 calowy, kawał byka, zobaczcie, normalnie na całą moją rękę, ze zwykłego starego komputera stacjonarnego, takie jak wtedy były montowane. Mamy tutaj dwa moduły Kingstona,
Tak jak wspomniałem, są to moduły Dual Channel, 1 GB, 2x512 MB. Niestety tutaj taka przykra sprawa, że nie działa Dual Channel. Mamy tutaj możliwość zainstalowania karty Wi-Fi, której w tej chwili tutaj w tym konkretnym laptopie zamontowanej nie mam. Natomiast istnieje opcja, żeby to tutaj zrobić. Mamy tutaj głośnik niskotonowy, subwoofer, w którym membranę naprawiłem sobie lekko silikonem. Może nie daje jak nowy, ale daje lepiej niż stary, ponieważ membranę miał całą zerwaną. No i trzeba było tutaj coś podziałać, żeby nam z dołu nie harczał. Jeżeli chodzi o kartę grafiki, tutaj też wszystko jest jak najbardziej sprawne. Jest to slot laptopowy AGP, karta jest troszkę mniejsza od pełnowymiarowego FX-a, natomiast no, ciągle jest to kawał karty. No i zostaje nam procesor i jego sekcja, która została schłodzona, jak wcześniej wspomniałem. Procesor też ma potężne chłodzenie, spójrzcie, na całą moją dłoń. Chłodzenie jest na całą moją dłoń. Jest grube, prawie 1,5 cm, naprawdę, kurde, szczerze powiedziawszy nie, no jest grube nawet na 2 cm, więc no naprawdę tutaj jest kawał chłodzenia, ale też jest kawał procesora, więc ma czym się zajmować. Więc tutaj jeszcze z przodu mamy tylko baterię. Sama bateria jest przykręcana na dodatkowych śrubkach i żeby ją wyjąć, potrzeba odkręcić wszystkie 3 śruby. W momencie odkręcenia tych śrub można tę baterię wyjąć i z takiej ciekawostki, tak, bateria nadal działa. Bateria po 21, a praktycznie po 22 latach ciągle jest sprawna, więc wielkie wow. No i cóż, myślę, że tutaj zobaczyliśmy sobie to, co chciałem Wam pokazać, a następnie może przejdźmy sobie do samego BIOS-u i do samego systemu laptopa. No i pewnie słyszycie szum strumyka. Niestety w BIOSie nie działa nam tutaj ACPI, czyli sterowanie wentylatorami i kontrola temperatury, więc wszystko idzie na maksa. Sytuacja się zmienia po przejściu do systemu, co zresztą zaraz zobaczycie. Natomiast póki co spójrzmy na BIOS, który na ten moment daje nam informacje, jakie tutaj mamy BIOSy, VGA BIOSy, jaki zainstalowany mamy procesor. Jeżeli sobie wejdziemy do main, to zobaczymy, że mamy tutaj zainstalowane 1 GB pamięci RAM, jak wcześniej wspomniałem. Zwykłe, proste tutaj mamy do ustawienia. Nie ma specjalnie tutaj nad czym się rozwodzić. Jest to naprawdę bardzo prosty BIOS i no niestety nie ma możliwości odblokowania dodatkowych funkcji. Po wyjściu z BIOS-u mamy tutaj możliwość wyboru 2 systemów, ponieważ zainstalowałem oba i możemy sobie wejść do DOS-u oraz możemy sobie załączyć Windows Millennium Edition, o którym sobie zaraz porozmawiamy. Tutaj uruchamiamy sobie cały DOS i w tym momencie mamy już tutaj system uruchomiony z nakładką Norton Commander. Możemy sobie tutaj wejść i załączyć gry. I dla tych, którzy by się zastanawiali, tak, dźwięk w DOSie działa. Niestety, jak słyszycie i jak słyszeliście, szum tutaj skutecznie nam zagłusza przyjemność korzystania z DOS-a i jakkolwiek dźwięk działa za pośrednictwem SBM-u, tak no, pasowałoby grać w słuchawkach, ponieważ ten szum z wentylatora daje się we znaki. Windows Millennium natomiast, który tutaj widzicie na ekranie, jest niczym innym jak nakładką na Windowsa XP, ponieważ jest to tak naprawdę Windows XP z Service Packiem 3 i wszystkimi możliwymi aktualizacjami do 2019 roku włącznie, z taką nakładką, żeby imitował Windowsa Millennium. Jednym się to może podobać, innym nie. Mnie się podoba i ja sobie coś takiego zostawiam. Natomiast cóż, no tutaj
Sytuacja wygląda w ten sposób, że sam ten obraz, jakkolwiek chciałbym być jego autorem, to znalazłem na Internet Archive i kurczę, w tej chwili nie mogę wrócić gdzieś do tego linku, nie mogę go na nowo znaleźć, wrzuciłbym go Wam bardzo chętnie w opisie. Jeżeli dojdzie do sytuacji, gdzie go w końcu znajdę, to na pewno tam gdzieś w dole w opisie tego filmu ten link trafi. Ale naprawdę kawał dobrej roboty tutaj chłopaki zrobili i wygląda to naprawdę zacnie i działa całkiem stabilnie. Jeżeli chodzi o wszystkie urządzenia, to jak tutaj zaraz zobaczycie, wszystko jest tutaj zainstalowane bez problemu, wszystko działa i śmiga, nie ma najmniejszego problemu z niczym. Jedyne, co tutaj mnie osobiście troszkę boli, to fakt, że w żaden sposób nie mogę sobie tutaj monitorować temperatury samego procesora, bo jakkolwiek za pomocą narzędzia ATI-Tool jestem w stanie monitorować sobie temperaturę karty graficznej, tak w żaden możliwy sposób nie jestem w stanie zmusić żadnego oprogramowania, żeby podało mi temperaturę procesora, który znajduje się w tym kadłubie. Gdzieś, nie wiem, SIS 650 nie ma żadnej opcji, żeby ten sygnał wypuścić do jakiegoś zewnętrznego oprogramowania. Jeżeli natomiast chodzi o samą wydajność tego laptopa, no to jak tutaj sobie widzicie na przebitkach, sam ten laptop po wyczyszczeniu, po założeniu past, po skonfigurowaniu, zainstalowaniu systemu i nowych sterowników całkiem fajnie sobie radzi. Gdzie w ChydeMarku 2001 jesteśmy w stanie osiągnąć tyle punktów, no a w ChydeMarku 2003 jesteśmy w stanie osiągnąć tyle punktów. Jeżeli chodzi o samą tą punktację, no to jest to, można powiedzieć, odpowiednik mojego desktopowego FX 5600, którego miałem w latach młodości, zaraz po premierze, zanim kupiłem wersję 5950. I mniej więcej tyle tych punktów w tych ChydeMarkach wtedy też zdobywał. Co prawda procesor miałem zgoła inny, bo ze stajni AMD, natomiast myślę, że to była podobna wydajność, bo to był Athlon XP 2600 bodajże, a tutaj jest Pentium 4 Northwood 2800 MHz, więc tutaj sam procesor jakiejś tutaj specjalnej różnicy szału nie zrobił. Co się tyczy samych gier, no to możemy sobie tutaj ograć w zasadzie do 2002 roku w praktycznie wszystko. Możemy sobie tutaj pograć w Need for Speeda, możemy sobie tutaj pograć w GTA do San Andreas włącznie. Możemy sobie tutaj pośmigać w Postala 2, w Soldier of Fortune, w Tomb Raidery. Możemy sobie tutaj pocisnąć w Quake'a 1, 2, 3. No 4 to już nie bardzo, bo wymagania są dość miażdżące dla tego konfigu. Natomiast mówimy o retro, a czy Quake 4 jest już retro? Kurde, no w sumie jakby się tak zastanowić, chyba już w sumie też jest. No ale jakby mniejsza o większość. Tutaj naprawdę sam ten system bardzo fajnie sobie radzi i generalnie ja z tego laptopa jestem mega zadowolony i jeżeli chodzi o jego możliwości, to naprawdę daje mi tutaj super radę. Zwłaszcza jeżeli chodzi o samą kwestię tego panelu, bo no tutaj w komputerach są rzeczy nieoczywiste, które de facto powinny być dla nas mega ważne, a w gruncie rzeczy bardzo często stawiamy je na drugim punkcie. Pierwszą z tych rzeczy jest monitor, wyświetlacz, który pokazuje nam obraz. Jest to coś, co powinno być dla nas nadrzędne, ponieważ tym odbieramy to, co tak naprawdę nas interesuje. Więc im lepszy obraz, im ta matryca, można powiedzieć, fajniejsza, tym ten obraz jest dla nas lepszy. Co za tym idzie, mamy lepszy odbiór i lepszą imersję samej gry. Kolejną rzeczą dość niedocenioną są głośniki. Jeżeli głośniki są kiepskie, no to dźwięk z gry jest kiepski, a niejednokrotnie dźwięk robi połowę, a czasem nawet więcej klimatu w samej grze. Zwłaszcza im starsza gra, tym dźwięk grał większą rolę. Co za tym idzie, głośniki też mają znaczenie. Więc samo wbudowane audio 2.1 jest tutaj całkiem niezłe, a możliwość wypuszczenia głośników zewnętrznych, no to już jest w ogóle fajny bajer. No i ostatnią rzeczą, na którą należy zwracać uwagę, to klawiatura. Tutaj klawiatura jest, klawiatura tutaj jest poprawna.
Nie mamy tutaj jakiegoś super wypasu, ale nie mamy też tragedii. Jeżeli chodzi o klawisze, gdzie są miarowe, gdzie odstępy są całkiem ok, bez problemu tutaj można sobie na tych klawiszach ograć i skok mają też całkiem przyjemny. Nie za twardy, nie za miękki. Oczywiście nie jest to mechanik, ale całkiem przyjemna klawiatura. Myślę, że żaden ThinkPad z tej dobrej serii z tą klawiaturą tego typu by się tej klawy nie powstydził. Co do gładzika, jak to gładzik? Co do każdych gładzików mam mieszane uczucia. Jeżeli chodzi o jakieś mniej dynamiczne gry typu Heroesi, 1, 2, 3, gry turowe, takie gdzie niepotrzebna jest żadna wielka dynamika zdarzeń, to taki gładzik jest jak najbardziej ok. Natomiast przy bardziej dynamicznych grach czy przy strzelankach musimy podłączyć zewnętrzną mysz i to raczej nikogo w tym temacie nie powinno jakoś specjalnie dziwić. Ale jeżeli chodzi o te podstawowe tematy, jest jak najbardziej spoko. Co do panelu multimedialnego, o którym obiecałem jeszcze wspomnieć, to moim zdaniem jest to dość intrafne, ponieważ w momencie, kiedy operujemy tutaj na klawiaturze, coś się tutaj dzieje. Jeżeli ktoś ma długie ręce albo sobie zjedzie z palm restu, to może niechcący załączyć któryś z tych tutaj przycisków. I tego ewidentnie Acer sobie nie przemyślał. Moim zdaniem można to było gdzieś wkomponować na górną listwę, albo gdzieś tutaj, nie wiem, to miejsce tutaj ewidentnie mnie osobiście nie pasuje, nie jest to fajne, nie jest. Parę razy zdarzyło mi się coś tutaj niechcący uruchomić, i niestety musiało mnie tam wywalić z gry, czy tam przyciszyć dźwięk, czy coś, jest to troszkę irytujące. Niemniej, jak już jest, to jest i trzeba z tym jakoś żyć. Kolejną taką niefajną sprawą jest to, że nie jest wysterowany software'owo, tylko jest to rzecz całkowicie hardware'owa. Nie jesteśmy w stanie więc go w żaden sposób wyłączyć i jesteśmy skazani na to, żeby działał cały czas. Więc jeżeli ktoś się zdecyduje na takiego laptopa do retro, jeżeli oczywiście uda mu się go upolować, to będzie musiał się z tym liczyć. Z drugiej zaś strony palm rest jest na tyle duży, że dla większości osób, umówmy się, ma mniejsze dłonie od moich, nie będzie to żaden problem. Więc może po prostu tylko tak narzekam, żeby sobie na coś ponarzekać. Co do kropki, którą Wam obiecałem pokazać, to już Wam tutaj pokazuję, o co mi chodzi. Widzicie, jest taki biały punkcik i mnie to troszkę irytuje, jak dłużej na to popatrzę. Niemniej z dalsza, jeżeli już sobie korzystamy z tego sprzętu, to nie jest to jakoś specjalnie bolące i w gruncie rzeczy nie zwraca się na to jakoś specjalnie uwagi. Poza tym laptop jest tak naprawdę, chyba nawet można powiedzieć, że nie jest laptopem. Jest to bardziej taki mobilny komputer stacjonarny. Niemniej do retro ery XP wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych sprzętów, jakie możecie sobie sprawić, sprezentować. I naprawdę tutaj gra jakakolwiek sprawia niesamowitą przyjemność, ponieważ sam obraz, który tutaj jest generowany na matrycy i jej wielkość robi nam super robotę. A sam fakt, że jest to matryca 4:3, 1280 na 1024, to już w ogóle jest szał. Możemy sobie tutaj bez problemu ograć takiego na przykład Far Cry'a, co prawda nie na maksymalnych detalach, ale mimo wszystko da się to tutaj pogodzić. On się będzie tutaj w tle ładował, a my sobie wspomnimy jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o konkursie, który został ogłoszony 2 tygodnie temu. I tak na przyszły tydzień, czyli po 3 tygodniach, wyłonimy sobie tutaj finalistę tego konkursu. Co za tym idzie, macie jeszcze równy tydzień na to, żeby wziąć w nim udział. Jeżeli chcecie wygrać Acera z poprzednich filmów, to trzeba obejrzeć ostatni film, gdzie jest powiedziane, co trzeba zrobić, żeby go wygrać, a następnie to zrobić i wtedy macie równą szansę, jak każdy inny, wziąć udział w tym konkursie i przytulić sobie takiego retro złomka do swojej kolekcji, bądź do użytku do starych gier typu DOS, typu jakiś tam Windows 95. Więc zachęcam. Jeszcze tydzień czasu jest na to, żeby sobie tego gościa wygrać. A tutaj już wracamy sobie do samego Far Cry'a. Jak widzicie, jest całkiem płynnie.
Nie ma tutaj jakichś specjalnych ścinek. Detale są, można powiedzieć, na medium. Rozdzielczość tutaj mamy 1024 na 768, ale mamy bardzo, bardzo ładne skalowanie, więc nie ma żadnego problemu, żeby sobie tutaj jakąś niższą rozdzielczość załączyć. Jest to matryca taka, nie jest to typowa matryca laptopowa, tylko jest to bardziej matryca z komputerów stacjonarnych z tamtego okresu. No co za tym idzie, mamy tutaj bardzo, bardzo dobre parametry tego obrazu. No i w momencie premiery Acer też i za to był chwalony. Więc tak, jeszcze raz, jak już wcześniej wspomniałem, to jest naprawdę świetny sprzęt do retro. No a ja, mając tutaj na uwadze, że z Wami rozmawiam, gram na touchpadzie i generalnie no to na touchpadzie w takie strzelanki gra się średnio, zginąłem. Ale co chciałem Wam pokazać, to Wam pokazałem. No cóż, więc może nie przedłużając, przejdźmy do podsumowania. No i co powiecie na takiego wariata? No musicie przyznać, że to jest kawał sprzętu. Nawet ja, mając 192 cm wzrostu, przy tym bydlęciu wyglądam jak karzełek. Więc no kurde, kawał sprzętu, który też dużo waży. I ogólnie, jak już tutaj parę razy mówiłem, jest to bardziej taka stacjonarka mobilna jak laptop. Ale musicie przyznać, że do retro ma swój smaczek. I jednocześnie no, ktoś, kto go nie widział, no to polecam go kiedyś zobaczyć na żywo, bo naprawdę daje mega radę. Jest no kawał bydlaka. Zaraz tutaj, wiecie co? Moment, ja Wam coś tutaj pokażę. Chwila. Zobaczcie sobie, jak ten laptop wygląda na tle takiej Toshiby Libretto. Bania mała, nie? Masakra. A w sumie zostawmy go tutaj do końca filmu jako porównanie wielkościowe. No i co? No i na ten moment, kurczę, trzeba by się pomalutku żegnać. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego modelu, śmiało zapraszam do sekcji komentarzy, jest cała wasza. Natomiast jeżeli byście chcieli coś jeszcze w związku z tym sprzętem zobaczyć, też jakby nie widzę żadnego problemu, nie widzę żadnych przeszkód, ponieważ pewnie do tego modelu jeszcze wrócimy, tylko do Aspirera 1710, który już do mnie jedzie. I bardzo chętnie się za niego wezmę i porównam, jaka jest różnica wydajności pomiędzy naszą bieda wersją wschodnioeuropejską, a bogatą wersją zachodnioeuropejską. Zwłaszcza, że nie wiem, czy Wam wspomniałem, ale różnica w cenie to było niecałe 1000 zł na korzyść tej wersji versus tamta. No więc bardzo jestem ciekaw, o ile zostaliśmy oszwabieni przez firmę Acer i czy w ogóle zostaliśmy, no bo być może tak naprawdę nie ma żadnej różnicy, no ale gdyby nie było, no to po co by robić takie rzeczy? Nic, zobaczymy, ja muszę poczekać, Wy musicie poczekać i trzymajcie kciuki, żeby się to udało, bo jest też możliwość taka, że przyjdzie i po prostu nie będzie działał, nie da się go uruchomić, no i wtedy lipa. No ale trzeba być dobrej myśli. Prócz tego zapraszam Was również na Discorda, gdzie możemy sobie porozmawiać. Zwykle tam bywam, nie jestem cały czas, ale zawsze wszystko odczytam, każdemu odpowiem. Wiem, że mam tam zaległości, jakąś zaślepkę do laptopa, którą od tygodnia noszę już w kieszeni. Kolego, odezwij się do mnie, bo kurde, no może byśmy to w końcu wysłali, bo mi trochę wstyd. No ale jest jak jest. Czas nas goni czasem bardzo niefajnie i nie mamy go na tyle, żeby wszystko pogodzić, a nawet jeżeli później ten czas jest, to wszystko z głowy ucieka, a w tej chwili sobie właśnie o tej zaślepce wspomniałem. Więc zapraszam wszystkich do Discorda, zaproszenie będziecie mieli w opisie tego filmu, tam możemy sobie porozmawiać o retro, jeżeli tylko będę miał czas, jeżeli tylko będę, tak samo możecie rozmawiać tam ze sobą. No i Discord w przeciwieństwie do Messengera
nie cenzuruję różnych wiadomości. I nie mówię tutaj o wiadomościach typowo niecenzuralnych, ale jak na przykład chciałem ostatnio wysłać na swoim prywatnym czacie, na swojej prywatnej grupie parę odpowiedzi, no to za każdym razem mi cenzurowało, bo stwierdziło, że napisanie, że Pentium 4 łamane przez Pentium 3 łamane przez GeForce 3 przez GeForce 4 jest to spam i nie dało się w żaden sposób tej wiadomości normalnie wysłać. Więc jeszcze raz zapraszam na Discorda do siebie. Link, zaproszenie w opisie. A z tej strony, z mojej strony na ten moment to już będzie chyba tyle. Na przyszły tydzień, jeżeli wszystko będzie dobrze, to trafi kolejny Acer. Tak, no Acer. No, ja wiem, że ostatnio schodzę na psy i walę Wam tutaj niskobudżetówami, no ale musicie przyznać, że Acer miał swoje momenty i innowacyjność ma we krwi. Tak więc w następny tydzień będzie prawdopodobnie laptop z Vistą. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będzie to Acer i będzie to całkiem niezły Acer, taki ponadczasowy, który zrobił nam na przestrzeni lat kawał dobrej roboty. A był całkiem niepozorny w momencie zakupu. Więc myślę, że warto poczekać, a tymczasem nie przedłużam. Ja się z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego. Dzięki za wsparcie, dzięki za łapy, dzięki za sekcję komentarzy, dzięki za subskrypcję i do usłyszenia. Cześć!